Robert Monroe. Ludzkie życie. Nasza planeta, łącznie z rzeszą istot na niej żyjących w formie fizycznej, jest wielką szkołą intensywnego uczenia się. Została stworzona, aby wytwarzać energię, lóż potrzebną w innych systemach energetycznych. Największym producentem lóżu są ludzie. Dlatego cel naszego życia jest taki ważny. Im dalej jako istota jesteś rozwinięty, tym więcej energii wytwarzasz, a tym samym więcej jej do ciebie wraca. Zyskujesz tym samym kolejne progi rozwoju, o których wspominam w filmie Robert Monroe – Poziomy rozwoju. Pamiętaj, że żyjąc na Ziemi uczysz się cały czas. Zmiany i płynące z tego nowe nauki zachodzą stale. One się nie kończą. Bycie człowiekiem to jednak nie tylko produkcja energii. To również pozyskiwanie wiedzy, nauka i doskonalenie się w tym, by stać się kimś więcej niż zwykła, materialnie postrzegająca istota ludzka. Wielki Duch, nadświadomość, Stwórca czy Bóg eksperymentuje z nami, aby właśnie zebrać jak najwięcej wiedzy na temat emocji i świadomości. Dlatego powtórzę, naszym zadaniem jest uczyć się, rozwijać się i starać się zdobywać wiedzę w trakcie doświadczenia i dążyć, na ile nas tylko stać do zrozumienia i stania się częścią naszego zrozumienia, częścią Wielkiego Ducha. W każdym życiu jest to możliwe, o ile tylko zechcemy. Kierunek naszego rozwoju jest natomiast wyznaczony przez to, co jest dla nas osiągalne w danym fizycznym życiu. Czy nasza osobowość, energia zwana duszą, może zostać zniszczona? Tak, ale może ona zrobić to tylko poprzez podejmowanie błędnych decyzji bez czerpania z nich wiedzy i większego zrozumienia. Podajmy tu na przykład zabijanie. Zabicie kogoś lub czegoś może doprowadzić do zniszczenia energii. Oczywiście, jeżeli zrobiło się to tylko dla samego zabicia. Z drugiej strony, zabicie może być odwrotnym doświadczeniem, poszerzającym wiedzę i wzmocnienie osobowości. Wszystko zależy od kontekstu danego czynu. Jest to coś znacznie więcej niż zagadnienie dobra i zła. Nasza wiedza podwyższa nasze zrozumienie, a siła, wzmocnienie energii często jest w tym nieodłączne. Prowadzi to do podniesienia w hierarchii wiedzy. Dokąd ma to zmierzać? Do zjednoczonej całości, która jest na szczycie. Nasze osobowości łączą się, stają się mądrzejsze, poziom zrozumienia wzrasta w miarę jak wznoszą się wyżej. Dlatego dla nas samych ważne jest, aby nie niszczyć żadnej z osobowości destrukcyjnymi, błędnymi dla zrozumienia decyzjami. Bardzo ważne jest, aby wytwarzać energię i przekazywać ją dalej. Tylko taki sposób życia zwiększa doświadczenie. Będąc samym odbiorcą energii, nic się nie zyskuje, nie rozwija swojej osobowości. Trzeba być generatorem i przekaźnikiem energii. To cel ludzkiego życia. Energia, o której mówimy, to po ludzku emocja. Zapewnia ona zarówno możliwość rozwoju, jak i zastoju oraz regresu. Kontrolowanie tej energii i kierowanie nią staje się najważniejszym celem, jaki człowiek ma osiągnąć dzięki życiowemu doświadczeniu. Rezultatem takiej działalności jest łatwe pojmowanie i rozumienie. W żadnym wypadku nie należy tłumić albo hamować tej energii. Przeciwnie, trzeba ją skierować do odpowiednich, pierwotnie przeznaczonych dla niej kanałów. Wtedy stanie się mocniejsza. Ciekawość na przykład to najmniej zniekształcona forma tej energii. To ona pragnie uzupełnienia, to ona pcha nas do doskonałości. Z kolei najczystszą formą tej energii jest miłość, super love. Każda rzecz, jakiej się uczymy, nieważne czy mała, czy pozornie błaha,
ma ogromne znaczenie tam, poza czasoprzestrzenią. Jest to w pełni zrozumiałe dopiero wtedy, kiedy spotkacie istotę dojrzalszą od Was w procesie bycia istotą ludzką w ziemskim systemie życia, która rezyduje tam. Wtedy dopiero wiecie, a nie jesteście przekonani, że nauka bycia człowiekiem warta jest każdej ceny, każdego poświęcenia i każdego cierpienia. Ważnym czynnikiem życia fizycznego jest sen. Osoby, które nie potrafią wychodzić z ciała, być świadomym podczas snu, korzystają z czegoś, co możemy określić jako nauka podczas snu. Każdy z nas uczęszcza na zajęcia, które uczą i testują nasze osobowości, postępowania w świecie fizycznym. Krótko mówiąc, sen daje nam bardzo ważne wskazówki, jak mamy postępować podczas codziennego życia w świecie fizycznym. Nie lekceważmy zatem snu i starajmy się dbać o dobry sen. Ludzkie życie to najbardziej niejednorodny zespół gier rozgrywanych w obrębie innych gier z zasadami, które rządzą innymi zasadami, a wszystkie te gry są tak pomieszane, że w ogóle nie wiesz, w którą z gier teraz grasz. A ponieważ ludzie grają jednocześnie w wiele gier, są tak zaabsorbowani tym, co robią, że zupełnie zapominają, że wszystko jest tylko grą. Nawet nie wiedzą, dlaczego grają i jak doszło do tego, że zaczęli grać. Punktami tej gry są emocje, są tym, co sprawia, że gra wydaje się tak szalona. Ale życie to właśnie gra, w której rozgrywane są wszystkie inne gry. Wynik tych wszystkich gier, czyli energia emocjonalna, zasila natomiast wielką grę. Zadaniem tej wielkiej gry jest kontrolowanie i rozwijanie energii emocjonalnej aż do momentu, gdy osiągnie ona najdoskonalszy stan, który my, ludzie, niezbyt precyzyjnie nazywamy miłością. I tak to trwa, dopóki nie zakończymy edukacji w tym systemie energetycznym, ziemskiej szkole intensywnego uczenia się. Im więcej zdobywamy punktów, tym większą sprawia nam to radość. Takich szkół rozwoju świadomości jak Ziemia jest tak dużo, że nie zdołalibyśmy ich policzyć. Wciąż dołączają nowe. Jeżeli pozwalasz, aby emocje kontrolowały Twoje działania jedynie wtedy, gdy tego chcesz, to jesteś na właściwej drodze. Przestań karmić swoje ego. Ważne są głębsze pobudki emocjonalne, jakimi się kierujesz, a nie sama chęć wywarcia na kimś wrażenia. Na przykład, jeżeli chcesz się przejechać luksusowym samochodem tylko dlatego, że lubisz jeździć i przejażdżka sprawia Ci przyjemność, to wszystko jest w porządku. Natomiast gdy robisz to, by podnieść swój prestiż lub by Cię podziwiano, albo gdy pokazujesz komuś coś, co należy do Ciebie, czujesz potrzebę powiedzenia moje, wówczas karmisz swoje ego. Pamiętaj o tym i stosuj tę radę za każdym razem, gdy ogarnie Cię chęć umocnienia swojego ego. Odpowiedz sobie też na 2 pytania. Czy nadal będziesz robił daną rzecz, wiedząc, że to, co osiągniesz, nie przyniesie Ci osobistych korzyści i uznania ogółu? Oraz czy to, co robisz teraz, jest Ci niezbędne do utrzymywania się przy życiu? Jeżeli na obydwa pytania udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej, oznacza to, że zaszedłeś dalej niż Ci się wydaje. W tym wypadku, nawet jeżeli wcześniej osiągnąłeś sławę, bogactwo i poważanie u innych, Twój bagaż i tak stał się lżejszy. Natomiast gdy na obydwa pytania odpowiedziałeś przecząco, zmniejsz ilość emocjonalnego pokarmu, którego dostarczasz swojemu ego. Zadaj sobie pytanie, dlaczego robię daną rzecz? Kiedy zaczniesz osłabiać swoje ego, zauważysz przebłyski pierwotnej energii, dzięki którym zrozumiesz wszystko, co zapragniesz zrozumieć.
Im więcej emocjonalnej energii w ten sposób uwolnisz, tym bardziej odczujesz działanie pierwotnej energii. Decyzję o kolejnych inkarnacjach podejmujemy my sami, a raczej nasza świadomość, w której zgromadzona jest wiedza i doświadczenia z dotychczasowych wcieleń, zarówno fizycznych, jak i niefizycznych. Ta świadomość podejmuje decyzję, aby stać się ponownie istotą ludzką. Wybiera odpowiednie miejsce i czas, a także tworzy mieszankę DNA, elementy fizyczne i elementy jej samej. Świadomość sama wybiera te części poprzednich wcieleń, które wydają się jej najbardziej odpowiednie. Te części to osobowości i wspomnienia. Tak dzieje się z każdą istotą ludzką. Niektóre zbiory świadomości, ja tam, nie mają tylu doświadczeń co inne, więc nie mają takiego wyboru w procesie kształtowania nowej osobowości. Wiele cząstek takiej świadomości, dusz, które były na przykład ludźmi, nie posiada wielu doznań z poprzednich wcieleń, chociaż może posiadać wiele innego typu doświadczeń, zarówno fizycznych, jak i niefizycznych. Jeszcze inne dusze wspinają się w górę ze stanu bycia dotychczas w ciałach zwierząt. Ta świadomość, o której wspominam, możemy ją nazywać nadświadomością, jaźnią, naszym ja tam. Jest pamięcią, w której są wszystkie nasze osobowości, inkarnacje i doświadczenia. Pomaga nam ona przez całe życie. Najbardziej pomaga nam w okresie dzieciństwa, lecz potem kontakt zostaje minimalizowany. Dzięki OUB możemy zajrzeć w siebie na tyle, aby odkryć warstwa po warstwie każdy jej fragment. Pomoże nam to w odnalezieniu właściwej drogi obecnego wcielenia. Wszakże naszej świadomości chodzi o to, aby się wyzwolić w pełni ludzkich doświadczeń. Niech prowadzi was wasze własne ja tam. Bądźcie spełnionymi istotami, gdziekolwiek i w którychkolwiek czasach znajdziecie się. Teraz i w przyszłości zawsze podążajcie drogą, jaką wskazuje wam wasze serce. To najlepszy kierunkowskaz. Serdeczności dla was i pozdrowienia.